Ja nazywam się Zuzanna Cichocka, jestem architektem z zamiłowania, z wykształcenia i z zawodu i stworzyłam ten kanał po to, aby podzielić się z Wami moją wiedzą w tym temacie. I dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić takim tematem, który myślę, że nurtuje każdego. Kto przynajmniej trochę dba o wnętrza i kto chce się nimi jakoś w jakiś sposób zająć i chce, żeby dobrze działały. Mówiłam Wam już o kuchni, serdecznie zapraszam na film. Mówiłam Wam o łazience, też serdecznie zapraszam na film. A tym razem sprawa dotyczy salonu, czyli jak zaprojektować pokój dzienny i nie popełnić tych błędów. Spróbuję opowiedzieć Wam o salonie w takich kilku podpunktach. Pierwsze, które chciałabym wymienić, to jest zasada 3 za. Zapamiętajcie tą zasadę. Zasada dotyczy tak naprawdę każdej przestrzeni, ale wyjątkowo ważna jest w salonie. I tak, pierwsze za to jest za duże meble. Ile razy ja wchodzę do salonów, które przyjechałam, żeby zrobić im lifting albo żeby doradzić, co tam mam zmienić w tej przestrzeni. Ja wchodzę do salonu, a tam w przestrzeni, która ma niecałe na przykład 20 m2, widzę narożnik, który zajmuje całą praktycznie przestrzeń, aż nie można dojść nawet do drzwi balkonowych i po prostu stoi taka wielka locha i zagraca ten cały salon. Posłuchajcie, my mamy taką skalę w oku. Nie każdy ma tą skalę w oku, ale mamy takie odczucia zazwyczaj w przestrzeniach. Ja rozumiem, że ktoś chciałby mieć dużą sofę, bo ma dużą rodzinę, albo chciałby na tej sofie się tak wylegiwać w tą i w tamtą i ta sofa jest potrzebna duża, ale to nie jest tak. Nie możemy mieć wszystkiego, jeżeli mamy małe mieszkanie. I tak naprawdę, jeżeli chcemy coś fajnie zaprojektować, musimy podlegać pewnym regułom. A to jest bardzo ważna reguła, czyli reguła skali. Ten obiekt musi pasować do skali, którą sobie zaaranżowaliśmy, do skali naszego pomieszczenia. Nie możemy wziąć byle jakiej sofy, nie możemy wziąć byle jakiego fotela i nie możemy wziąć byle jakiego stolika, bo jeżeli to nie będzie pasowało skalą, czyli na przykład założenie jest takie, że pomieszczenie jest takie, my powinniśmy wziąć coś takiego, a bierzemy coś takiego, co ledwie tam wchodzi w ramę tego pomieszczenia, to pomieszczenie rozsadzane jest tym obiektem. To jest jedna z najważniejszych reguł dotyczących każdej przestrzeni, czyli trzymać się danej skali, danych proporcji pomieszczenia. Oczywiście, zgodzę się z Wami, już słyszę komentarze, ale przecież można przeskalowywać rzeczy i to jest w modzie. Tak, jest, nie ma problemu, można przeskalować jakąś lampę, można przeskalować jakiś element, ale naprawdę trzeba mieć do tego wyczucie i wiedzieć, co można przeskalować, żeby nie zniszczyć przestrzeni salonu, ale najczęstszym błędem, który widzę, to jest właśnie coś za dużego, czyli za duży stolik, za duża sofa, za duża szafa. Druga zasada za, dla mnie jedna też z ważniejszych dotyczących każdej przestrzeni, mianowicie za dużo pomysłów. Posłuchajcie, nie może tak być, że każda rzecz, która Wam się spodoba w sklepie albo w jakimś showroomie, albo u koleżanki, u kolegi, ląduje w Waszym salonie, bo Wam się podoba. No jeżeli chcecie mieć dobrze zaprojektowany salon, chcecie, żeby to było połączone i spójne, to tak nie może być. Trzeba sobie założyć jakiś projekt, jakiś pomysł na ten salon i jego się trzymać. Czyli jeżeli pomysłem jest taki banalny sposób, Wam powiem, jeżeli pomysłem jest, że mamy w wnętrzu niebieski, połączony z drewnem, połączony ze szkłem i do tego dodatki są na przykład w złocie, bardzo ładne połączenie, prawda? Tych wszystkich elementów tworzy to pewną całość, to tak zostawmy to. I nie kupujmy do tego dodatków na przykład w jakimś innym kolorze. Tylko zostańmy w tej spójności, w tej systematyce. Czyli nie dodawajmy tutaj rzeczy, które są zupełnie niepasujące, bo wtedy utracimy spójność, a pamiętajcie o jednej rzeczy, bardzo, bardzo ważnej, że jeżeli mamy taką przestrzeń swojego salonu i ona jest jakoś tam zaprojektowana, załóżmy niebieski, drewno, szkło i złote dodatki, to my tam żyjemy.
My rzucimy jakiś sweterek na kanapę, my zostawimy naszą filiżankę, my zostawimy coś innego i to będzie tworzyło nasz chaos, że tak powiem, życia. Natomiast tło będzie pozostawało spójne i dzięki temu nie będzie nam się wydawało, że mamy aż tak wielki bałagan. Dlatego jeżeli Wam się coś spodoba, takiego spontanicznego typu na wystawie, o Boże, muszę mieć ten stolik, przypomnijcie sobie to, co już nieraz mówiłam, że jeżeli przechodzimy koło wystawy i zobaczymy jakąś super sukienkę albo jakieś super spodnie, to nie zawsze bierzemy je, tylko musimy najpierw je przymierzyć, potem się zastanowić, czy nam pasują do garderoby, potem w ogóle sprawdzić, czy na nas dobrze leżą. Tak samo jest z wnętrzami. Żeby one były spójne, żeby nie było za dużo pomysłów w danej przestrzeni, powinniśmy, jeżeli chcecie oczywiście, żeby było fajnie, trzymać się pewnej zasady, pewnej spójności, którą sobie założymy, albo założy nam projektant, albo my założymy na samym początku. Bardzo uważajcie na tą drugą zasadę za. Trzecia zasada za to jest po prostu za dużo. Czyli za dużo w salonie, za dużo w projekcie, za dużo rzeczy. I ja tutaj mówię nie o skali, że są za duże, tylko mówię, że jest ich za duża ilość. Czyli po prostu mamy strasznie dużo rzeczy, które tak stoją jedne przy drugim w salonie i tak naprawdę czasami zdarzało mi się, że wchodziłam do salonów, w których nie mogłam się poruszać. A przecież często w salon jest połączony na przykład z balkonem, albo z kuchnią, albo z jakimś pokojem i nie było jak się przemieszczać, ponieważ tam było pełno różnych rzeczy i było ich po prostu za dużo. Jeżeli macie taką sytuację, że bardzo chcecie mieć fotel i narożnik i komodę i jeszcze coś, słuchajcie, ja Wam ułatwię sprawę. Nie można mieć wszystkiego. To jest święta zasada wszechświata. Nie można mieć wszystkiego. I zdecydujcie się na przykład w takiej skali, co jest dla Was ważniejsze, albo zmniejszajcie skalę tych elementów tak, żeby do siebie pasowały. Jeżeli cały salon zostanie zagracony po kolei wszystkimi rzeczami, no to niestety nie będzie dobrze wyglądał, nie będzie dobrze funkcjonował i Wy nie będziecie się w nim dobrze czuć. Trzecia zasada za dużo rzeczy. Nie miejcie za dużo rzeczy w tym salonie, a także w każdej innej przestrzeni. Myślę, że ta kolejna zasada, no właściwie moje spostrzeżenie dotyczące projektowania salonów jest dość banalna, ale powtarza się prawie wszędzie, gdzie byłam. Mianowicie prawie zawsze, tam gdzie wchodzę, telewizor jest na złej wysokości. Posłuchajcie, to nie znaczy, że telewizor musimy mieć koniecznie bardzo nisko, tam jak jest napisane te 130 cm od wykończonej podłogi. Dlaczego ten wymiar jest? Dlatego, że najlepiej faktycznie, żebyśmy mieli ten telewizor na wysokości wzroku, ale pamiętajcie, że to wcale nie musi być 130, bo jeżeli na przykład macie sofę albo macie jakiś podest, na którym macie sofę i dopiero telewizor, to musimy obliczyć sobie to wysokość podłogi, na której siedzimy, plus zazwyczaj ta część, czyli od korpusu do góry, czyli około 80 cm zazwyczaj to jest. I dopiero to jest nasza oś telewizora, która najlepiej gdyby była na tej wysokości. Ale prawda jest taka, że im więcej mamy przestrzeni, im z dalszej odległości patrzymy na telewizor, tym ten telewizor może być delikatnie podniesiony. Bo rozumiecie, że jak macie ten telewizor bardzo blisko, podnosicie szyję do góry, czy telewizor do góry, to podnosicie szyję do góry i coraz wyżej podnosicie ją w tą stronę. Natomiast im on jest dalej, tym mniej podnosicie tą szyję, więc może być, zdarzało mi się projektować na przykład telewizory nad kominkami, ale w bardzo dużych przestrzeniach. Tutaj chodzi o to, żeby dobrać ten telewizor i tą wysokość telewizora w takiej pozycji, żebyście nie oglądali TikTok, bo wtedy będzie Wam po prostu najzwyczajniej w świecie niewygodnie, a i nie będzie to najlepiej wyglądało. Więc uważajcie, gdzie wieszacie, na jakiej wysokości wieszacie ten telewizor i pamiętajcie też o wielkości telewizora. Ja się już nie wtrącam tutaj, bo zdarzało mi się 70 cali montować w bardzo małych mieszkaniach, więc nie wtrącam się do tego, jak bardzo lubicie oglądać telewizję i jak duży telewizor chcecie. No ale jednak pamiętajcie, że są pewne zasady w projektowaniu tych telewizorów i pewna odległość dobrze jest, żeby była zachowana względem wielkości, bo inaczej będzie Wam się psuł wzrok. Kolejną rzecz, którą zauważyłam w salonach, to jest rzecz, którą już mówiłam w moim filmie, na który serdecznie zapraszam, a mianowicie czego bym nie zrobiła jako architekt u siebie. I tutaj podkreślam w salonie także
ja bym nie pomalowała i naprawdę odradzam malowanie ścian na różne kolory, szczególnie te przeciwstawne, na przykład żółty, niebieski, albo jakiś bardzo agresywny, typu czerwony, zielony. Można zrobić jakąś jedną ścianę akcentową, to zaraz będę też opowiadać a propos wieszania rysunków i wieszania w ogóle sztuki na ścianach, wtedy fajnie jest zrobić ścianę akcentową, ale dobrze jest też, żeby to nie było przypadkowe. Jeżeli jakąś ścianę chcemy w jakimś jednym odcieniu, koniecznie wejdźcie na mój film o kolorach, tam zobaczycie, jak te kolory sobie rozkładać, jak się nimi zajmować. Ja już nie będę w to wchodzić, bo tam wszystko w filmie będziecie mieć, ale pamiętajcie, że jeżeli przypadkiem wpadnie Wam do głowy pomalowanie ściany na takie różne odcienie albo różne tekstury, faktury, obejrzyjcie najpierw film o kolorach. Ja bym tak nie zrobiła i często salony na tym cierpią. Uważajcie na to. Kolejną rzecz, którą dość często zauważam, troszeczkę łączy się to z skalą, ale nie ogólną skalą, o której mówiłam, tylko ze skalą mebli między sobą. To, co często zauważam, ja nie wiem, czemu to tak się często powtarza, to są takie dwie rzeczy, na które naprawdę warto zwrócić uwagę, żeby nie zrobić błędów we wnętrzu. Mianowicie bardzo często zauważam, że na przykład dywaniki albo dywan jest za mały. To najczęściej zauważam to we wnętrzach, że po prostu najzwyczajniej w świecie dywan jest za mały. Myślę, że to się wiąże z tym, że zapominamy o tym, że część dywanu wchodzi pod kanapę. I często zapominamy o tym i te dywany po prostu są małe, ale też często zauważyłam, że na przykład jest taki malutki dywanik pod takim samym prawie niewielkim stołem i tak patrzę na to i zastanawiam się, co się wydarzyło? Co się stanęło? Trzeba na to uważać ze względu na to, że nasz mózg jest podstępny i jak widzi taki mały dywan, to sobie myśli, ale mała przestrzeń. Naprawdę, tak reagujemy od razu, więc nie warto niszczyć sobie tej skali, źle dobierając rozmiary. Względem siebie oczywiście. I to samo dotyczy obrazów wieszanych na ścianach albo grafik wieszanych na ścianach. To bardzo, bardzo częste zjawisko. To jest powieszenie małego obrazu na wielkiej ścianie i koniec. I potem ja tak wchodzę, widzę jakąś ścianę, widzę jeden obrazek, który przyciąga wzrok, często nie jest zbyt atrakcyjny i tam nie ma nic więcej. I na pewno mój wzrok skupi się na tym obrazku, jak on jest jedynym na całej ścianie. Ale czy taki był zamysł? Zastanówcie się nad tym, czy wy nie macie tak, że na przykład macie jedną ścianę i tutaj mały obrazek, tutaj drugi obrazek i że to nie ma żadnego większego sensu projektowego. I tutaj tak płynnie przejdę do tego, co zrobić, jeżeli zauważycie taką rzecz u siebie, bo nie przejmujcie się tym, uratuję tę sytuację i wam pomogę. Posłuchajcie, jeżeli zauważycie u siebie jakiś taki właśnie obrazek powieszony, bo tam wzięliśmy gwóźdź, przybiliśmy i powiesiliśmy, albo zauważycie te błędy, o których mówię, te obrazki na różnych wysokościach, niezaaranżowane, czekajcie. Pomogę wam to zmienić. I teraz zastanówcie się, czy macie tą sztukę i będziecie mieć tej sztuki albo tego, co macie, tej grafiki, bo to mogą być napisy, to mogą być karteczki, to mogą być pamiątki z podróży, czy one są w różnych skalach, w różnych kolorach i w różnych fakturach. Jeżeli są różne, to bardzo wam polecam zrobić ścianę tak zwaną akcentową, czyli jedną ścianę przemalować, widzicie? Ja mam tutaj jedną ścianę czarną, ja mam na niej obraz, wy akurat tego nie widzicie, może kiedyś nakręcę trochę z drugiej strony, ale mam obraz na niej i właśnie ona ma kolor. I możecie zrobić albo kolor, albo na przykład jakiś ciemniejszy odcień tego samego koloru, który macie w salonie i zrobić całą ścianę, ale mocno wypełnioną albo wypełnianą, bo możecie to robić latami, tak? Wypełniać tą ścianę jakimiś grafikami. To się nazywa po angielsku art wall, czyli ściana artystyczna, na której wieszamy sobie wszystkie obrazki. Dlaczego to wychodzi? Dlatego, bo ciemniejszy kolor uspójnia nam całą grafikę i nie zwracamy uwagi na akurat ten mały rysunek, tak? Akurat na ten albo tamten, tylko traktujemy to jako wielką, można powiedzieć, tapetę, na której są różne elementy. Dzięki temu osiągamy spójność,
a nie chaos albo przyciąganie wzroku na obrazek, na który wcale nie chcemy przyciągnąć wzroku. To jest jedno rozwiązanie, jeżeli macie różnorodną sztukę, różnorodną grafikę, ale jeżeli macie sztukę taką samą, czyli na przykład macie obrazy o tych samych wielkościach, tych samych proporcjach, albo na przykład całą kolekcję tych samych odcieni, albo tych samych plakatów, no to wtedy możecie faktycznie rozwieszać je po różnych ścianach, bo tam mamy sytuację, w której mamy jedną ścianę, a tutaj chcemy na przykład na wielu ścianach, ale wtedy, uwaga, bardzo istotne, zawsze pamiętajcie, że trzeba zaprojektować to, gdzie wieszamy na całym ciągu, nie tylko w jednym miejscu, tylko w całym naszym otoczeniu, w całym naszym salonie. I pamiętajcie, bo mi się często to zdarza, żeby powiesić po prostu wyżej troszeczkę, zazwyczaj troszeczkę wyżej niż myślicie. Nie wiem, o co chodzi. W 100% jak wchodzę i ktoś pokazuje mi, że chce tu powiesić, to ja zawsze mówię, że trochę wyżej. Naprawdę, nie pytajcie dlaczego, zawsze tak bywa, że troszeczkę wyżej, delikatniej niż myślicie, dobrze jest powiesić, aczkolwiek dobrze też jest mieć kogoś, kto Wam tą proporcję sprawdzi z dystansu. Ale wtedy, jeżeli chcecie zaaranżować sztuką spójną wszystkie ściany, to ona faktycznie musi do siebie pasować i wtedy musi być zaaranżowana z jednej ściany na drugą ścianę, a nie każda ściana dowolnie. To wtedy wyjdzie, mam nadzieję, że Wam trochę pomoże w tym przeprojektowaniu rzeczy, które macie w salonie. Kolejna sprawa to, o czym już wspomniałam a propos tej dużej sofy. Zauważam czasami, że nie ma ciągów komunikacyjnych w salonie. Salon jest zazwyczaj przestrzenią, w której żyjemy rodzinnie. Często jest połączony z kuchnią, często jest połączony z jadalnią, często jest połączony z balkonem albo ogrodem. Trzeba zwrócić uwagę na to, w momencie, kiedy się rozstawia rzeczy, żeby jednak przejścia były w miarę płynne. Żeby nie było tak, że na przykład stawiamy sofę tak i musimy tak obejść, tu zakręcić, tutaj obrócić się i dopiero przejść do przejścia, albo dopiero dojść do kuchni, albo dopiero dojść do drzwi balkonowych. Trzeba pamiętać o tym, że ta przestrzeń powinna być w miarę płynna. Ułatwię Wam sprawę, ponieważ nie myślimy tylko i wyłącznie o tym na płasko, tylko dobrze jest też myśleć na temat tych dróg w 3D i pamiętać o tym, że na nogi potrzebujemy trochę mniej przestrzeni do przejścia, na biodra trochę więcej, a na ramiona najwięcej. Czyli to, co jest wyższe, warto wziąć pod uwagę, że potrzebujemy tutaj więcej miejsca i więcej dystansu. Natomiast tam, gdzie jest niżej, pamiętajmy, że łatwiej nam przejść, ale o ciągach komunikacyjnych nie zapominajcie. I kolejna sprawa, widzę, że wyjdzie chyba mi 10. Mam nadzieję, że to będzie takie 10 super podpunktów na temat projektowania salonu, ale zostało już nam niewiele. Koniecznie oglądajcie do końca, bo te dwa ostatnie podpunkty super ważne są, naprawdę super ważne. I podpunkt kolejny to jest podpunkt dotyczący oświetlenia. Ja bardzo często trafiam do pomieszczeń, w których jest tylko jedno źródło światła. Naprawdę jest tylko i wyłącznie na środku, zresztą tak robią deweloperzy. Pyk, na środku, koniec. Nie ma nic więcej, tylko i wyłącznie oświetlenie na środku. Jeżeli tak macie u siebie, nie przejmujcie się, zaraz Wam powiem, co z tym można zrobić, ale jeżeli jeszcze nie macie, to pamiętajcie, żeby światła podzielić na pewne grupy. Światło górne ja nazywam światło do szukania szkieł kontaktowych, czyli to jest światło, które mamy włączać po to, żeby coś znaleźć w salonie, posprzątać salon, rozświetlić salon. Osobiście od razu powiem, że ja nie przepadam za tym światłem, ale to każdy ma inaczej. Niektórzy lubią bardzo dużo światła, ja lubię takie światło lekko przygaszone. I wtedy warto pomyśleć o wspaniałych LEDach, które w tej chwili mamy. Naprawdę mamy bardzo dobre LEDy, które można sobie gdzieś wmontować. Ja bardzo lubię na przykład przy zasłonach puszczać, żeby tak pięknie schodziło po zasłonach. Możecie pomyśleć o jakichś kinkietach albo jakimś takim świetle, że tak powiem delikatnie rozproszonym, tak, żeby ono nie było takie bezpośrednie i wtedy mamy kolejne źródło światła. I ostatnie źródło światła, które ja nazywam dekoracyjnym, i to są lampki, to są różne kolorowe lampki na przykład, to są różne dodatkowe żarówki, to są różne zwisy dekoracyjne, które po prostu ciekawie wyglądają, ale wcale nie muszą mieć jakiegoś super światła, bo nie o to w nich chodzi. I jeżeli te 3 rodzaje światła połączymy ze sobą, wtedy będziemy mogli tym światłem żonglować i budować atmosferę wnętrza. Naprawdę czasami kilka lampek we wnętrzu kompletnie zmienia wnętrze. Jeżeli projektujecie od początku,
super by było się nad tym zastanowić. Jeżeli mieszkacie w tej chwili we wnętrzu, które ma tylko ten jeden plafon, kupcie kilka fajnych lampek, porozstawiajcie w różnych miejscach, niech one mają różne kolory, różne faktury, albo będą spójne względem tego, co wymyśliliście. To już czysta fantazja i włączajcie je w różnych miejscach, przestawiajcie, zobaczcie, gdzie najlepiej wyglądają. Na pewno dodadzą przytulności, dodadzą dodatkowego charakteru wnętrzu. Ostatni, ale równie ważny podpunkt, mianowicie często widzę, że salon jest zbiorowiskiem rzeczy dla całego domu, które nie znalazły swojego miejsca w innych miejscach. Nie, tak nie powinno być. O co mi chodzi? Na przykład, jak wprowadzaliśmy się, to nie przewidzieliśmy tego, że dzieci lubią się bawić w salonie i tam jest zawsze pełno zabawek, które są poupychane w kątach albo za kanapą, albo pod kanapą, wszędzie. Dobrze jest takie rzeczy przemyśleć, ale jak już się zdarzą, nie dodawać jakiegoś dodatkowego mebla, tylko spróbować wbudować coś w istniejący, albo wykorzystać na przykład otwieraną kanapę, żeby tam coś schować. Jeżeli już to w tej chwili wiecie, to lepiej to zrobić w ten sposób, niż potem ma to leżeć wszystko na wierzchu. Co jeszcze często widzę? Sprzęt grający. Za duży sprzęt grający albo za dużo sprzętu grającego względem malutkiej przestrzeni. No naprawdę. Nie uwierzę, że na 20 metrach kwadratowych musicie mieć 5-głośnikowe kino. Musicie? Nie, no jak musicie, no to musicie, nie ma problemu. To trzeba dobrze zaplanować i dobrze rozplanować te głośniki na sufitach, po bokach, ale nie na ziemi, wepchnięte pomiędzy szafę, a pomiędzy jakiś inny element, bo one nie działają tak, jak powinny działać, prawda? Więc tutaj dobrze jest te wszystkie sprzęty, które macie, od początku wymyśleć, gdzie one stoją i dać im faktycznie ich miejsce, a nie wrzucać je tam, bo nam akurat tutaj zdarzyło się jakaś przestrzeń między szafą a ścianą i wepchniemy coś. Nie wpychajcie, bo wtedy ta przestrzeń będzie i mniejsza, i bardziej zagracona i będziecie się w niej źle czuć. Co jeszcze widziałam? Bardzo często sprzęty na przykład sportowe. Dla tych rzeczy można zaprojektować miejsca albo wymyśleć jakieś miejsca. Nie trzeba ich wrzucać tak po prostu, że tak powiem, w miejsca, które możemy upchnąć, tylko fajnie jest znaleźć im miejsce. Ja nawet widziałam, posłuchajcie, w salonie kiedyś safe. Safe wydaje mi się, że fajnie by było, żeby był ukryty, więc dobrze by było, żeby jednak nie stał na środku, a widziałam kiedyś w jednym z wnętrz, do którego weszłam, safe na środku. Nie najlepszy pomysł. Nie najlepszy. I to jest jedna rzecz, która bardzo często się powtarza we wnętrzach, które odwiedzam. Miejsca na dokumenty. Dobrze jest jednak mieć miejsce jakieś na dokumenty takie przewidziane, tak? A nie one stoją w jakichś segregatorach na półkach, które nie wyglądają atrakcyjnie, ani półki, ani segregatory. Więc dobrze jest to jakoś fajnie zaaranżować tak, żeby wszystko miało swoje miejsce i wtedy ten porządek będzie łatwiej zachować, a jak będzie porządek, to ten salon będzie po prostu lepiej wyglądał, bo nie ukrywajmy, jeżeli mamy jakąś harmonię salonu, jakąś harmonię przestrzeni, wtedy ten salon po prostu lepiej wygląda. I takim miłym akcentem kończę ten film. Mam nadzieję, że teraz możecie przeanalizować swoje salony i dostosować je do tego, co mówiłam. Super by było, jakbyście coś skomentowali. Ja z chęcią odpowiem na Wasze problemy, odpowiem na Wasze pytania. Z chęcią nakręcę film specjalnie dla Was. Zapraszam też do subskrypcji. Puszczam coraz to nowe filmy, więc warto ich nie przegapić. A żeby ich nie przegapić, trzeba tam kliknąć. Chyba dzwoneczek, tak mi się wydaje, albo tam subskrybuj. Wtedy nie przegapicie żadnego filmu. A tymczasem do zobaczenia.